zaczęliśmy naszą podróż szlakiem polskich legionów z czasów Napoleona Bonaparte. Jest to projekt pracy na Haiti. Ja jestem Łukasz, witam serdecznie. Jesteśmy niedaleko Port-au-Prince, stolicy. Właśnie jedziemy do Jacmel. Pokonujemy teraz trasę, którą nasi kochani przekierowali się z Port-au-Prince w kierunku właśnie Jacmel, w kierunku Petit Gobain. No, lecimy dalej. Motywem, który wyznaczał naszą trasę, była właśnie ta historia Polaków na Haiti, więc dodatkowo dawało to tej podróży taki wymiar, już nie wiem czy naukowy, no ale taki dokumentacyjny, ale też chęci właśnie odzyskania jak gdyby tej gdzieś uciekającej nam historii i jej udokumentowania, więc czułam się jeszcze do tego przydatna. To była jedna z najpiękniejszych podróży, jaką odbyłam w moim życiu i zostanie ze mną na zawsze. Pojechałem tam, bo chciałem poznawać świat i poznawać korzenie historii polskiej. Chciałem szukać prawdy, którą się zainspirowałem. Nie spotkało nas właściwie nic złego. Było wiele perypetii, psująca się chłodnica, o północy gdzieś na jakiejś wiosce, bez żadnych świateł, bez żadnego oświetlenia, bez żadnych latarni. Musieliśmy chodzić po wodę, nalewać ją do baniaków, potem do chłodnicy. Nie wiedzieliśmy, co się stanie, ale całe szczęście nic złego nam się nie przytrafiło. Jacmel jest niesamowitą miejscowością na południu, zaraz pod Port-au-Prince. To była pierwsza nasza miejscowość na trasie. Z Jacmel pamiętam również szkołę polską, którą prowadzi Zosia Witucka i Fundacja Polska Haiti. W Jacmel miała miejsce ostatnia bitwa, w której uczestniczyli Polacy w czasie właśnie rewolucji haitańskiej. Więc tak doszłam do wniosku, że właściwie to jest taka wspaniała puenta, gdzie kończy się jakaś historia w czasie wojny, a zaczyna się nowa, oparta na właśnie chęci współpracy. Zresztą to, co się wtedy działo, to gdzieś tam się odrodziło, prawda, ta chęć wsparcia, solidarności i tej obecności konkretnej Polaków na miejscu. Wielu Haitańczyków, gdy słyszy, widzi Polaka, mówi: ale Polonais, to wyście nas wsparli, tak, pamiętamy. Także to jest wyjątkowe, miłe, trzeba powiedzieć. Natomiast również uczciwie należy podkreślić, że ci Polacy zostali zapomniani, szczególnie przez Polskę. Także oni po rewolucji w dużej mierze, część z nich próbowała wyjechać, część z nich została. No jak wiemy, wielu umarło na żółtą febrę. Także część, która się zainstalowała na Haiti, która w ogóle dostała takie pozwolenie, ponieważ po rewolucji w zasadzie biali nie byli dobrze widziani na Haiti. Bardzo wielu z nich, no niestety, albo zginęło w czasie rewolucji, albo po prostu musiało opuścić wyspę. Les Polonais to mniejszość haitańska pochodzenia polskiego, jak sama twierdzi. Ich historia zaczęła się po rewolucji haitańskiej, kiedy to 400 Polaków, którzy dostali pozwolenie na pobyt, na zamieszkanie na wyspie, zdecydowało się wykorzystać tę okazję i osiedlili się na Haiti, tak naprawdę w nowo powstałym państwie Haiti. Założyli rodziny i rozpoczęli linię, która trwa do dzisiaj.
No wiadomo, że jakby ten proces rewolucji, Haitańczycy są z tego bardzo dumni i świadomi, że byli pierwszym krajem niewolniczym, które właśnie uzyskało status wolnego kraju. W związku z tym wszystkie te wydarzenia w jakiś sposób wryły się w ich pamięć, sposób identyfikowania się. Także naprawdę podkreślam, że to jest bardzo istotny element w historii Haïti. La petite histoire, l'histoire qu'on ne nous dit pas, l'histoire qu'on nous cache. Et c'est comme ça que j'ai découvert et que les Polonais avaient déserté et l'armée napoléonienne, l'armée française, pour se mettre aux côtés de Dessalines. Et avant de gagner, avant que les indigènes, gagnent la bataille de Vertières. Ils nous ont aidés. Ils étaient avec nous. Ils ont abandonné l'armée française et ça m'a touchée parce qu'ils ont vu que c'était quelque chose qui était inhumain. Donc ils ont pris part avec nos ancêtres et ils nous ont délivrés. Et je trouve que c'est quelque chose de bien de la part de Dessalines. On a du tort parfois de dire que Dessalines est méchant, qu'il est mauvais, mais c'est mal connaître l'histoire de l'esclave. Ce que l'esclave de Saint-Domingue a souffert, parce que les esclaves à Saint-Domingue ont souffert beaucoup plus que les esclaves des autres îles. Parce que c'était ici la perle des Antilles. Donc il fallait qu'ils rendent tout leur sang, leur moelle, pour que les colons s'enrichissent. Alors là, il fallait les Polonais nous ont aidés. O historii Le Polonais trzeba opowiadać, jest to bardzo ważna nasza misja. Musimy to pielęgnować. Nie tylko dla nas, przede wszystkim nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla tej małej społeczności tam na miejscu, która, powiem wprost, wierzy chyba w nas, wierzy bardzo w tę Polskę, w tę krainę ich przodków. To jest piękny patriotyzm. Właściwie to już nie są Polacy, to są Haitańczycy, którzy mają polskie korzenie. Polacy, którzy przypłynęli na wyspę, nie przekazywali języka, nie przekazywali kultury, natomiast ludzie ci czują odrębność, znają swoją historię, wiedzą, że pochodzą od Polaków i przekazują pamięć o legionistach wszystkim tych, którzy o to poproszą, którzy tam pojadą, którzy chcą ich poznać, którzy podzielą się dobrym słowem. No teraz próbujemy się przebić przez archiwa, które nam są udostępnione tutaj w parafii, w kościele Fond de Blanc. Rzeczywiście są nazwiska, które bardzo przypominają w brzmieniu nazwiska polskie, aczkolwiek często są one zmodyfikowane ze względu na ortografię, więc na przykład mamy nazwisko Poto, które prawdopodobnie zostało skrócone z Potocki. Nasza końcówka została wyjęta, żeby po prostu łatwiej można było je wymawiać tutaj. Natomiast z archiwami jest taki problem, że na przykład mamy najstarsze archiwum z 1939 roku, które ewidentnie jest archiwum przepisanym, znaczy dokumentem przepisanym i wiele dokumentów archiwalnych na Haiti niestety zaginęło, a to w wyniku właśnie różnych rewolucji, konfliktów, dyktatur. Mówi się też, że niektóre takie dokumenty były niszczone, żeby właśnie ten ślad jakiś zamazać. Dużo łatwiej jest rzeczywiście zarządzać ludźmi, którzy nie są świadomi swojej przeszłości. Także rzeczywiście to jest praca bardzo mozolna i tak naprawdę powinniśmy tu przyjechać na dużo dłużej, co planujemy i po prostu z cierpliwością przeczytać wszystko, co jest dostępne. I to nie tylko w tej parafii, ale w wielu parafiach, zwłaszcza na terenach, gdzie wiemy, że Polacy toczyli boje i potem zostawali, zakładali rodziny. Menio.
To jest nazwisko przyjaciela mojego rodziny, mojego ojca. Egalité, Jean. Solidy. Wiecie, tutaj też może być dużo takich nie imion nawet, tylko jak to się nazywa, imion nadanych. Clergeon po francusku, nie wiem, czy to nie jest nazwisko nadane, to znaczy jasny ludzie, biali ludzie, znaczy jasny. Także bardzo możliwe, że to jest może nazwisko na przykład kogoś, kogo nazwano jasny człowiek, tak? W sensie, jeśli chodzi o kolor skóry. Także to jest ciekawe. Fakt przebywania na wyspie białych Polaków dodatkowo jest takim symbolicznym formą akceptacji i podziękowania Polaków za ich udział w rewolucji. Także było kilka miejscowości, w których ci Polacy właściwie dostawali jak gdyby miejsca, w których mogli się osiedlać. Między innymi jest to Casal, Fond-de-Blanc, inne miejscowości również. Casal jest o tyle istotne, że tam było największa grupa Polaków pozostała i jakby ta tradycja polska była kontynuowana, a w szczególności powiedzmy była zapamiętana. Także wielu Kazalczyków mówi o sobie, że są Polakami. Les Polonais to jest też przede wszystkim mniejszość haitańska, która utożsamia się bardzo z Polską. Co prawda nie wszyscy wiedzą, gdzie ta Polska jest dokładnie, nigdy tam nie byli, języka polskiego może niekoniecznie też znają, ale w sercu czujesz jakiś taki przepiękny patriotyzm do tego kraju, do Polski, do kraju swoich przodków. Każdy kraj musi mieć swój mit. To ten mit oparty na faktach, ale oczywiście nabrał on dodatkowego wymiaru, tak? Przyjaźń białych i czarnych, pomoc i zrozumienie potrzeb innych, właśnie niezgoda na niewolnictwo, poczucie solidarności, tak? Chęci wpływania na to, co się dzieje na świecie, wyrównywanie niesprawiedliwości. Także to jest naprawdę wielka bańka tematów i potrzeb i ambicji. Też każdy z nas chce się widzieć trochę jak bohater, każdy z nas chce myśleć, że zrobił coś dobrego, istotnego. Więc w tym całym pojęciu Les Polonais właśnie mieści się jakby wszystkie te treści, tak, wszystkie te wartości, więc osobiście jestem za tym, żeby chronić, a wręcz rozwijać jak gdyby ten mit i na nim budować teraz nowe relacje i nową przyszłość właśnie między Polską a Haiti. La plus importante. Bon, c'est que 160 soldats polonais, après la bataille de l'indépendance, ont voulu retrouver leur patrie. Ils ont demandé à Dessalines de les aider. Dessalines expédié sur le bateau La Frégate via Jamaïque avec une lettre pour le gouverneur jamaïcain. Et ce gouverneur-là a demandé à ses soldats de l'aider et à combattre sous le pavillon britannique, ce que ces soldats ont refusé. Et puis, le gouverneur avait envoyé une lettre à Dessalines pour lui dire d'expatrier ces messieurs parce qu'ils ne sont pas haïtiens. À Dessalines de dire non, ces soldats-là sont haïtiens. Monsieur, voulez-vous rester? Ils ont acquiescé. Et puis c'est ainsi que Bissetsky a enlevé le ski, reste Biscuit, Potowski également, Lovensky reste Lovensky, Daleski reste Daleski, Laboda reste Laboda, Pula reste Pula. Les Polonais są częścią społeczności Haiti. Mieszkają na całej wyspie. Nawet historycznie to bardziej ta południowa część była
przyjaznym miejscem dla Polaków, którzy się tam osiedlali po rewolucji. Je crois qu'à Casal, il y a une ville qui s'appelle Casal, et, à Fond-des-Blancs, à Fort-Salut, et puis à Saint-Jean-du-Sud. Mais Casal, c'est le point. Mais j'ai été une fois à... Attendez, je ne me rappelle pas quelle année, ça doit être 2007, je ne me rappelle plus. Et à Grigri, dans le sud-est. À Grigri, c'est non loin de Bénin. Vous connaissez Bénin? À Grigri, c'est non loin de Bénin. Et j'ai vu des frères et sœurs haïtiens, haïtiennes à l'église. J'ai dit, mais ils ne sont pas des haïtiens. Il fallait les voir leurs yeux. C'est comme si on plonge dans leurs yeux. C'est comme si on nage. Je ne peux pas vous expliquer. Leurs yeux sont clairs, très clairs. Et puis leurs cheveux, ils sont plutôt blancs. Il y a beaucoup d'Haïtiens au teint clair, très clair là-bas, avec des yeux, de beaux yeux. Donc ils disent qu'il y avait des Polonais là-bas. Je n'en suis pas sûre, mais c'est ce que j'ai vu et j'ai demandé pourquoi ils avaient des yeux si différents des nôtres. Parce que leurs yeux étaient très beaux. Miejscowości Grigri, taka malutka wioska z kościołem w górach, której nie mogliśmy znaleźć na Google Maps, żeby tam dojechać na GPS-ie. Potrzebowaliśmy przewodnika, który wsiadł do naszego auta i kierował nas między jakimiś dziwnymi off-roadowymi drogami. Nagle dojechaliśmy. Dojechaliśmy tam dlatego, że dowiedzieliśmy się, że to jest tam najstarszy cmentarz w okolicy i rzeczywiście był, ale spotkałem tam pewnego pana, który popatrzył się na mnie i jak mnie zobaczył, to powiedział po krolsku, nasza tłumaczka to przetłumaczyła, że cieszy się, że przyjechałem, bo może teraz umrzeć ze świadomością, że nie jest taki jedyny na świecie. Myślę, że on był jednym właśnie z takich potomków. To czuło się, po prostu to się czuło, tę więź się czuło na samo spotkanie. Pourquoi vous avez des yeux bleus? Bon, sans doute des cas sortis dans la famille, dans le croisement. Est-ce que papa ou t'es bien yeux ça? Parce que Non, parce que grand-papa Non, lui-même parce que grand-papa était mon fondateur, mais grand-moi c'est mon ici, c'est mon qui était fait ici. La maman était ici. Oui, maman c'est mon qui était là à Natal. Est-ce qu'elle avait les yeux bleus? Est-ce que maman avait les yeux bleus? Maman était couleur, maman était mon couleur gris. Ok. couleur ça, qui compte au prendre? Bon maman ou bien bon papa? Bon maman plus. Il tient C'est sa bon, maman. couleur de peau. Papa me dit ton nom brun. Ok, papa était brun. Ok. Elle les yeux bleus? Oui. Quelqu'un avait les yeux bleus chez vous, dans la famille, à part vous? Est-ce qu'il y a l'autre monde qui a couleur yeux ça dans la famille? Toujours. Bon, oui, il y a un monde, oui. Il y a un monde comme ça, oui. Mais les yeux noirs sont très beaux aussi. Moi, j'ai les yeux noirs. Et ils sont très beaux. Mais les yeux bleus sont aussi très beaux. Et vous êtes content d'avoir des yeux bleus? Est-ce qu'on compte d'avoir ses yeux bleus? Oui. Bon, c'est comme ça me fait. Dieu vous a fait Bon comme Dieu ça. fait mouais dans les yeux, mouais Et c'est exactement, c'est ça. On demande, c'est pas parce que la couleur est importante, mais parce qu'il y avait des Polonais. Polonais. Et les Polonais, ils ont souvent les yeux bleus. Et on cherche les enfants de ces Polonais. Ça veut dire, Donc, yeux ça, dans Polonais, il y a tout. beaucoup de Polonais ont des yeux bleus. C'est pour ça que nous, on pense peut-être que votre arrière-grand-père était polonais. Famille Gaillé. Ils dit ça, famille Gaillé, famille Sibé.
Zatrzymaliśmy się teraz w mega urokliwym miejscu Saint-Louis-des-Sat. Przed nami Fort Olivier. Fort Olivier istniał już w czasach kolonialnych. Był to taki bastion francuski w walce przeciwko przede wszystkim konkurencji, głównie z Anglikami. Walczyli o tę część Karaibów Francuzi. Fort Olivier do tej pory przetrwał, czyli musiał się naprawdę zasłużyć w walkach i o niepodległość później, ale i wcześniej w walkach kolonialnych francuskich. Jest w urokliwym miejscu, na takim malutkim cypelku, więc jest świetnym miejscem do obrony portu. Miejsce związane również z Polakami, ponieważ w 1802 i 2003 roku, kiedy polskie legiony tutaj stacjonowały, między innymi była grupa też w Saint-Louis-des-Sat, która tutaj razem z ekipą Sky, Lekai, do którego jedziemy, broniła tej południowej strony południa, tego południowego wybrzeża. Haiti jest trudnym miejscem. Haiti zawsze było trudnym miejscem, ale tak jak wspominałam gdzieś indziej, Haiti jest miejscem największych kontrastów, jakie ja znam. To znaczy między, nie wiem, błogością życia a potwornością życia, między przyjaźnią a nienawiścią, między pięknem a brzydotą, między pokojem a wojną. To wciąż na Haiti jest wielkie napięcie między tymi skrajnościami i w pewnym sensie to definiuje Haiti, przynajmniej w mojej ocenie. Także tak były lata, w których mogłam jeździć na Haiti, spacerować, przyjaźnić się, korzystać i z pięknej natury, ale też ze sztuki. Tak dzisiaj jest to kraj, który jest zupełnie zamknięty, prawda? Nikt właściwie nie może tam w sposób bezpieczny przebywać i nagle zatrzasnęły się drzwi Haiti i niestety za tymi drzwiami dzieją się straszne rzeczy. Na Haiti żyłem wśród miejscowych, nie miałem dostępu do bieżącej wody, nie miałem dostępu do lodówki. Na Haiti prąd jest za darmo, ale tylko 2 godziny rano i 2 godziny wieczorem. Pierwszego dnia, gdy obudziłem się i zobaczyłem, że rozciągają przedłużacz, do przedłużacza podłączają 20 powerbanków, żarówek zasilanych na baterie, no to zrozumiałem, z czym będę się mierzył. Teraźniejszość jest na Haiti konsekwencją przeszłości. Po zwycięskim powstaniu, po tej wolności, po tej niepodległości, tak naprawdę zaczęło się największe niewolnictwo, można powiedzieć, tego kraju. Ówcześni gracze, najwięksi gospodarczy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, nałożyły tak zwane sankcje gospodarcze na wyspę, przestały z nimi handlować. Wyspa już nie była tą perłą Karaibów, gdzie statki przypływały i odpływały i handel kwitł nieustająco. Dodatkowo Francja w 1825, akceptując niepodległość Haiti, nałożyła bardzo duże kontrybucje, które Haiti przestało płacić tak naprawdę dopiero pod koniec XX wieku. Francja nie przyczyniła się wcześniej, żeby przestać pobierać ten kolonialny dług. A na pewno była to taka kara tych imperialnych państw europejskich, które nie mogły doprowadzić do tego, dbając o swoje interesy, żeby kolonialna hiszpańska Kuba czy Jamajka brytyjska, żeby tam się wydarzyło coś takiego. Pamiętajmy, że ta rewolucja to była pierwsza rewolucja. Wiadomo, pierwsza była amerykańska, ale tutaj była pierwsza, gdzie niewolnicy wyzwolili się spod panowania swoich imperialnych panów. W historii Haiti były i zawsze były niestety takie momenty tragedii. No, początkiem była najpierw kolonializm, potem rewolucja, która była straszna, potem były różne momenty okupacji. Także Haiti jest właśnie krajem tych skrajnych, odmiennych stanów ducha, historii, materialnej rzeczywistości.
ta podróż była właśnie takim fantastycznym odkryciem, że Haiti może być miejscem, gdzie swobodnie można po prostu podróżować. I ta swobodna podróż dawała szansę na odkrywanie miejsc, które są rzadko w ogóle nawiedzane, myślę, przez ludzi z zewnątrz, o których opowiadał mi mój ojciec, mówiąc o tym właśnie, o tej idylii, pięknie, spokoju. I właśnie to odkryłam w czasie tej podróży i byłam bardzo szczęśliwa, bo jakiś taki mit stał się trochę rzeczywistością dla mnie. Niesamowitą rzeczą było też te różnice, które tam się dostrzega. Państwo kontrastów, gdzie jesteś w stolicy i widzisz to dziwne miasto, niekoniecznie szczęśliwych ludzi, po czym wyjeżdżasz poza i zaczyna się jakiś inny świat, inna przestrzeń, inny temperament, inna energia tych ludzi, jakieś takie... Widać, że nie są spaczeni tym właśnie całym światem stolicy, przez to są po prostu bardzo normalni, bardzo wspaniali. Haiti jest absolutnie wyjątkowym miejscem na ziemi i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mój ojciec zawsze mówił, że Haitańczyk, który nie śpiewa, nie tańczy, nie maluje, jest Haitańczykiem martwym. Myślę, że jest mało Haitańczyków, których myśli o sobie, że nie może tworzyć sztuki, albo że nie może malować, śpiewać, tańczyć. No właściwie w każdej postaci uprawianie sztuki w jakiś sposób jak gdyby jest naturalną formą życia Haitańczyków. No nie zapomnę, jak byliśmy w Port Salut i wybraliśmy się w góry w poszukiwaniu, bo padło hasło, że w górach jest jakaś osoba chyba, która może mieć korzenie polskie, więc poszliśmy to sprawdzić, zweryfikować. Piękna podróż między takimi małymi domkami na wzgórzach. Idziemy sobie i nagle znaleźliśmy się dziwnym trafem w takiej mikromanufakturze kapeluszy słomkowych, gdzie siedzieli uśmiechnięci ludzie, dzieciaki biegały, babcie kleiły, składały te kapelusze. Ktoś liczył pieniądze i je sprzedawał. Ktoś jakby cała taka społeczność w tej małej takiej szopce. To było bardzo ciekawe, jedna z ciekawszych pamiątek, którą sobie przywiozłem z Haiti. Wyruszyliśmy w poszukiwaniu La Polonais. Wioska Casale, gdzie żyją La Polonais, jest umiejscowiona głęboko w górach. Zanim tam dotarliśmy, minęło około pół godziny wzniesień. No i co pierwsze uderza w oczy, co pierwsze rzuca się w oczy, no to ich wygląd. Piękni ludzie, widać ten miks DNA. Les Polonais na Haiti oznacza Polacy po prostu, ale na Haiti to znaczy chyba trochę więcej niż tylko Polacy. To znaczy nasi przyjaciele, nasi sprzymierzeńcy, bo to jest to, co zostało ze wspomnień z czasu wojny, rewolucji, wojny wyzwoleńczej. I to jest chyba bardzo istotny aspekt jak gdyby tej polskości, tego jak się rozumie polskość na Haiti. Polacy na Haiti, nie mogę powiedzieć, że mają przez to, że są potomkami Polaków, mają jakieś super benefity z tego powodu. Myślę, że nawet wręcz przeciwnie. My ucząc historii, moje pokolenie, wątek o Haiti to było jakieś pół strony tak naprawdę w książce do historii, bardzo bagatelizowany. A jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowy świat i ta historia jest bardzo ważna, żeby ją pielęgnować w naszym kraju. Ils sont des Haïtiens, mais beaucoup d'Haïtiens, vous savez qu'il y a l'ignorance ici. Les gens qui sont analphabètes, donc parfois ils les appellent blancs, parce qu'ils trouvent qu'un Haïtien, pour eux, un Haïtien doit être noir, un Haïtien ne peut pas avoir ses yeux. Moi, j'étais très émue de les voir. J'étais éblouie, je les regardais comme ça à l'église.
Et je leur demandais, mais vous n'êtes pas haïtiens 100%, mais qui sont vos ancêtres? Des blancs. Ślad nawet materialny polskości jest mocniejszy niż w innych miejscach. No dodatkowo w tej chwili pewne działania z naszej strony, ze strony fundacji, właśnie mają na celu wzmocnić to poczucie przynależności, zbudować bliższą relację między Polską a Kazal i jakby nie tylko Haitańczykom przypomnieć o tych związkach, ale również Polakom przypomnieć, że na Haiti istnieje i żyje grupa mniejszości polskiej. Kazal. Wyjątkowe miejsce na ziemi, na pewno na ziemi karaibskiej, mające w sobie dużo ducha polskości. Aktualnie jest to taka przystań trochę dla kultywowania tej polskiej historii, polskiej tradycji. Działają tam stowarzyszenie prowadzone przez Zosię Witucką i Fundację Polska Haiti. Pan Krzysztof Szybiński razem ze swoją małżonką od lat prowadzi tam wspaniałe zajęcia, uczy polskiej kultury, tańców. To są bardzo ważne rzeczy tak naprawdę w tym, które tam się odbywają. Wierzę, że trzeba i będzie ich coraz więcej. Bon, moi, je déjà après depuis la guerre de l'indépendance, puis tu gagnes Polonais étaient avec nos ici. Un Polonais ils viennent chasser dans français qui étaient bon ici en bonne. Et puis après tu gagnes Polonais qui étaient là tout, qui étaient aidés nos batailles. Puis nos batailles Polonais étaient des batailles en pile. Mais après ça a été fini, tu gagnes Anglais qui t'ont chassé qui étaient derrière. Mais ça que dans Kazal, ils étaient venus partir au côté plus haut, qui est fond blanc. Ok. Qui est fond blanc. Après ça, ils sont à Kazal, ils sont propres, ils continuent à côté de Monoville. De Monoville à Zoranger. Z uwagi, że jest to mniejszość jednak haitańska, historia pamięta też przykre sytuacje związane z Le Polonais, rok 1969 i morderstwo wielu mieszkańców Kazal pochodzenia polskiego. Będąc w Kazal jest tablica pamiątkowa tego wydarzenia, można przeczytać nazwiska tych zamordowanych. Także nie mieli też łatwo i myślę, że nie mają łatwo i nie będą mieli łatwo. Dlatego pomagać im warto na pewno, wspierać, mówić i nie doprowadzić do tego, żeby ta historia przepadła. Znajdujemy się w miejscu, które powiedzmy szczerze jest miejscem tragicznym. Tutaj 49 lat temu zostało w okrutny sposób zamordowanych 23 mieszkańców Kazal. W tym, jak mówi przekaz słowny, 21 o korzeniach polskich. Dokonał tego dyktator aktualnie panujący wtedy Papa Dak, bo to był doktor zresztą z wykształcenia. Podobno nie lubił ludzi o jaśniejszym odcieniu skóry. Jakie były naprawdę przyczyny, chyba nikt tego nie dojdzie. Fakt jest faktem, że była to już druga historia tutaj. Pierwsza była 4 lata wcześniej, w roku 1965, ale o tym jest po prostu zupełne milczenie. Nie wiem dlaczego, nie dotarłem do tego. Tutaj po 20 paru latach udało się na terenie, którym jedna z córek zamordowanego, jednego z mieszkańców Kazal o korzeniach polskich, podarowała ten teren na rzecz gminy i w tym miejscu powstało takie, nazwijmy, małe sanktuarium, na którym są tabliczki z nazwiskami osób, które zostały tutaj, mówiąc szczerze, w okrutny sposób zamordowane. Żeby było tego mało, została zniszczona cała dokumentacja tutaj dotycząca tych ludzi. Ja usiłowałem w parafii, która jest tu niedaleko, w parafii katolickiej, odnaleźć
od tego czasu nie ma po prostu żadnego śladu. Ktoś to po prostu z wyrachowania zniszczył. Oui, Kounia me connaît qui ça, c'est nous race nous, même c'est race polonais. Tout ça, c'est petit peu, c'est race polonais. Yeah, those guys, they his son, toutes ces familles, daughter and son, et so toutes ces they familles. white people. Non, maillot. Après, c'est He's from Gaza, they live tout in ça, the c'est United petit peu, States. tout petit peu, pas ici, tout c'est Miami, oui. Haitańczyk, którego poznałem, mówił, że ma polskie korzenie. Z chęcią opowiedział swoją historię swojej rodziny, o tym, że jest potomkiem Polaków, którzy walczyli w rewolucji haitańskiej. Jedyne, co go zmartwiło, to to, że ta historia może kiedyś się zatracić, że w pewnym momencie się przerwie, gdyż przekaz ustny jest nietrwały. Mówił, by przekazywać ją dalej, by jak wrócę do Polski opowiadać, co spotkałem i by szerzyć tę historię. Chciałbym, żeby ta historia, która połączyła nas te 200 ponad lat temu, teraz w tej teraźniejszości dalej gdzieś miała swoje miejsce i kontynuację.